Przede wszystkim słucham dźwięku. Dźwięk mówi od razu o wrażliwości danego pianisty, mówi o jego duszy, mówi o jego zapotrzebowaniu na pewną estetykę. Czasem się zdarzają pianiści, którzy są, wydawałoby się, świetnymi rzeczywiście pianistami, potrafią zagrać sprawnie, skonstruować, nawet opowiedzieć jakąś historię, ale za ich dźwiękiem niewiele się kryje lub wręcz jest to dźwięk, który jest po prostu brzydki, niekomunikatywny, nieadekwatny do treści. To jest szalona odpowiedzialność, żeby kogoś nie skrzywdzić. I jednak coraz częściej myślę o tym, że naszym zadaniem jest znalezienie artysty, a nie znalezienie kogoś, kto dobrze odrobił lekcję. Artysty, czyli szukamy talentu. Ten talent ma prawo jeszcze nie do końca to wszystko wiedzieć, umieć, ale naszym zadaniem jest w pewnym sensie wyczuć to, co kryje się za tą osobą. Otóż najlepiej, cudownie jest wtedy, kiedy można powiedzieć, wspaniale zagrał, wspaniale, daję mu 25 punktów, a potem wspaniale, bo grał pięknym dźwiękiem, bo miał cudowne piano, bo miał fantastyczną artykulację, bo słuchał siebie, bo opowiedział jakąś historię i te wszystkie elementy składają się na całość. Wtedy, kiedy ktoś gra i nawet mi się to podoba, ale zaczynam zwracać uwagę na to, tu w walcu to zupełnie lewa ręka nie taka, no to już jest nie tak. Nie toleruję obojętności na muzykę. Odstrasza mnie brutalność. Odstrasza mnie epatowanie możliwościami warsztatowymi. Bo na ogół takie granie niczego nie wnosi. Ja idąc na koncert chciałabym być poruszona przez wykonawcę. Niekoniecznie chciałabym go podziwiać. Instytut zorganizował koncert w rocznicę urodzin Chopina. Nie byłam na tym koncercie na sali, ale słuchałam w radio i to słuchałam anonimowo, ponieważ włączyłam radio i nie skojarzyłam, że to może być transmisja. Nie wiedziałam, kto gra. Byłam zachwycona każdą nutą, słyszałam drugą i trzecią część, ponieważ było tam wszystko, czego oczekujemy w muzyce Chopina i jednocześnie było to gdzieś tam nowe, to znaczy figuracje w drugiej części na przykład były pogrupowane w inny sposób, co sprawiało, że punkt ważności tej figury był w innym miejscu. Co sprawiało, że ta figura inaczej przechodziła w następne takty, w następne frazy. Trzecia część zagrana z jakimś takim spokojem, bez szaleństw, chociaż czuło się zapas rzeczywiście wspaniałego warsztatu pianistycznego. I w tym wszystkim była poezja. I kiedy usłyszałam zapowiedź końcową, byłam po prostu szczęśliwa i to rzeczywiście był Doug Tyson. Trzeba naprawdę, może to nieskromnie zabrzmi, przepraszam, jeżeli tak będzie, ale trzeba być naprawdę dobrym pianistą, żeby umieć zagrać na starym instrumencie. Tam się nie da zagrać, jakoś tam nie dograć do dna klawisza. Po prostu się nie da, bo się wtedy nie odezwie. Więc trzeba naprawdę świetnie grać. Myślę, że tak, ponieważ staram się najuczciwiej, jak potrafię, przekazać studentom to, jak należy
grać na fortepianie. Teraz już od strony czysto jakby fizycznej. Znaczy, jak muszą dotknąć klawiatury, dotknąć instrumentu, żeby zabrzmiało. Mój profesor w Hamburgu, który grywał również na różnych fortepiano i miał u siebie w studio bardzo trudny fortepian, na którym właściwie tylko on potrafił grać tak, że wszystkie struny wibrowały i że to było nieprawdopodobnie energetyczne. Zawsze mi mówił, że właśnie po pierwsze nie wolno stukać, tylko trzeba wydobywać dźwięk. Nie wolno uderzać, tylko wydobywać dźwięk. To jest to, o czym ja właściwie zawsze swoim studentom mówię, a od czasu, kiedy miałam okazję grać na tamtych starszych fortepianach, tym bardziej. Ponieważ od naszego dotyku, kontaktu z klawiaturą zależy to, jaki wyprodukujemy dźwięk.